Słuchajcie, my wiemy, do czego odkurzacz służy. To nie jest to, że my sobie lubimy na zewnątrz kamienie wciągać. Nie, już wam tłumaczymy, o co chodzi. Widzicie te słupki tam, właśnie akurat ten znajdujący się przed nami, ten ma dość długą szpilę, na której Marcin postawił ten po prostu post. Albo inaczej, fachowiec wam wytłumaczy, bo ja się zacznę jąkać, a ja to tak nie potrafię takim budowlanym językiem operować. Dlaczego to robię? Wiecie, to jest troszeczkę mój błąd, bo ja najpierw wypoziomowałem wszystkie te uchwyty i one są jakby na całej płaszczyźnie równo i później po prostu uciąłem równe krawędziaki, powsadzałem i mam całą strukturę równo. Problem jest taki, że w tym miejscu powinienem dać to niżej i po prostu zrobić dłuższy krawędziak, także taka jakby lekcja dla was, jakby ktoś tam robił, że wiecie, czasami trzeba się dostosować do warunków, a nie, że wiecie, ja dostosowałem się tak jakby wychodząc z ziemi, że już z ziemi mam równo. Nie warto było, wystarczyło krawędziaka po prostu kawałek dalej uciąć i tyle. Włożyć niżej. No zrobiłem jak zrobiłem, to nie jest źle. Ale no widzicie, dlatego teraz się trochę boję, że może wiecie, trzeba to wzmocnić. To więc wkręty stalowe 6 mm pręty na kleju, na kotwie chemicznej będę wkładał. Zrobię dookoła szalunek drewniany. I jeszcze to wszystko takim cementowym jakby cokołem, nie wiem czy tak to się nazywa, cokołem wzmocnię. Czy to coś da, czy nie, nie wiem, ale przynajmniej ten pręt będzie, na pewno to coś da, no bo będzie to jednak wszystko w betonie i to nie będzie, pamiętajcie, że to jest jedyny uchwyt tego całego, tej całej struktury, więc on będzie troszeczkę miał lepsze podparcie, no i może nie będzie rdzewiał, nie wiem czy to rdzewieje, czy nie, ale gdzieś tam na pewno nie zaszkodzi, o, w ten sposób. Widzicie, w ten sposób to wygląda. Jest to takie pudełeczko, do którego ja za chwilę zrobię beton i zamieszam. Postaram się to, no widzicie, to jest za tego, ale to później sobie utnę. No i to powinno wzmocnić właśnie ten filar, o którym wam mówiłem. Gdzie tego cementu ci powiem, wiesz, znaczy tak? Betonu, no. Dużo? No. Kurde, miałem taką misę, że ledwo ją targałem. Już jest w połowie pusta. No. Żabcia ciasto robi. No. Najważniejsze jest mocno zawibrować. Najważniejsze jest dobrze uklepać. Tak jest. No dobrze, no na pewno to wzmocni, prawda? Tak, no coś tam wzmocni. Ja tego nie kręciłem. Klaudia miała kamerę w tym czasie, ale na początku stary beton polałem wodą. Wiecie, bo ja wiem, że to będzie słabe łączenie mimo wszystko, ale wiecie, no na pewno nie dawać, jak coś łączycie stare betony, to jeden z drugim na sucho, bo to już jest kompletnie bez sensu. No ale pręty dałeś, prawda? No pręty dałem, ale chodzi mi o łączenie samego cementu. No. Wiesz, no to pręt prętem, a wiesz, a cement cementem, czy tam beton betonem. No na pewno to, wiesz, będzie bardziej takie stabilne, wydawało się nam przynajmniej mocniejsze. Wiesz co, no, ja wiem, zimne dmuchamy. Zabezpieczy też te pręty. Na pewno nie zaszkodzi, no. Na pewno nie zaszkodzi. Ja mówię, jak zrobię jeszcze cały, bo jeszcze z tatą rozmawiałem, czy tutaj bardziej tego wszystkiego, tej wiaty nie zabezpieczać, czyli więcej jakichś zastrzałów robić i tak dalej. No zobaczymy, chcę najpierw dach położyć, bo wiem, że on mocno usztywni i zobaczymy, czy wiesz, nie będzie się to jakoś podejrzanie ruszać i wtedy będę jeszcze ewentualnie dokładał zastrzały.
Takie dłuższe. No szkoda by było naszej roboty, prawda? No, już wiecie, tam człowiek pożałuje 200 zł i później się okaże, że wszystko wylądowało u sąsiada. A sąsiad taki, że nie odda. No, miejmy nadzieję, że nie odleci. No dobra. Ale że ładnie to zrobiłeś, te Co? takie szalunki. No jakieś tam takie z deseczek. Ale są. Ale są. Dobra. Dobra, Starczy. jeden jest, tak? Nie, to już dwa. O, Czy no, tu się nie burza. pracuje. Proszę. Mogę tego nie rysować. No właśnie, tylko nie chcę, żebym ja bliżej podjechała. Co? Nie chcę, żebym bliżej podjechała, Rybciu. No to jeszcze jest nic. Dopiero my będziemy mieli zabawę. Wiem, To jest z tymi 1/3 dużymi, blachy. prawda? Że? Z tymi dużymi będziemy mieć No. problem. Dlatego mi się tak strasznie nie chce za tą robotę wziąć. One są ciężkie, niewygodne. No wiem. Paskudna sprawa. Paskudna. Te są lekkie, bo to połóweczki. Nie, to nawet nie jest połówka. Jest 1/3, Klaudia, albo nawet mniej. Aha. To nie spadnie przez noc? Nie, jak nie będzie, wiesz, silnego wiatru, to nie. Ciężko, żebyś nie rysował, prawda? No ale to... Jezu, jak mi gorąco.
widzicie, blacha porozkładana. Ja teraz muszę tutaj wszystko połapać równiutko, te końcóweczki, uciąć łaty. No i będziemy przykładać najpierw pierwszy rząd i później z nakładką ten rząd na to. No i najgorsze to będzie ustawienie tego, żeby to było w miarę wszystko dobrze, bo jeśli ja się tu myknę, to tam mi może powstać dziura na przykład 5 cm. Wiecie, tutaj mały skos i wszystko pójdzie źle. Dobra, ja to chcę ciąć na 10 cm, ale jeszcze jakby nie wziąłem czegoś bardzo ważnego, czyli piły. Super się chodzi, jak nie ma miejsca. Dobra, jedna strona zrobiona. Tutaj mam trochę za krótko. Nie pomyślałem, teraz robię drugą stronę. No i zaraz będziemy kłaść blachy. Słoneczko zaczyna dobrze przypiekać. Oj, tutaj chyba nie da mi odpocząć. Pytacie, skąd wiem, że jest 10 cm? Ta część ma 10 cm, dokładnie do piły. Także ja sobie to odmierzę. Gorzej to ustawić. Ja sam jestem. Muszę zobaczyć. O, chyba jest teraz. Teraz jest chyba równo. Tak. No i tak lecimy po kolei. Ten pierwszy staram się dużo mocniej zabezpieczyć, no bo wiadomo, to wiatry, to tu się wszystko chyba zaczyna, tak mi się wydaje. Ewentualnie. Także zaraz przód jeszcze złapię, bo tam już przód robię podwójnie. Nie wiem, czy to takie ma być, czy nie ma. Tutaj pojedynczo co drugi to też jest dobrze. Tam na rożniku nałapałem co jeden, ale wydaje mi się, że tutaj co drugi będzie wystarczająco dobry. Mówię wam, że ja to nie jest poradnik, ja robię tak jak potrafię, natomiast kilka osób już to widziało i oceniło, że jest bardzo solidnie i niepotrzebnie tak solidnie robione. Wiecie, bo solidność kosztuje, więcej śrub kosztuje, gęściej krokwi kosztuje, ład kosztuje. Także może niepotrzebnie tak robię, ale ponieważ się na tym znam tak jak się znam, to wolę przedobrzyć, niż żeby ta cała moja wiata znalazła się u sąsiada i jeszcze nie daj Boże kogoś zabiła. Tu ale nie wiem czemu, zawsze troszeczkę z milimetr się podnosi. Może coś źle naciągam albo coś. Tu dowalimy następnego i potem będzie dobrze. To ma być. Nie chcę, żeby mi jakiś wiatr, wiecie, później to będzie mi strzelało. To zaraz będę wiedział, o, zrypałem. A ja nie lubię robić źle. Zresztą chyba nikt nie lubi. A może lubią? Nie wiem. Napiszcie w komentarzach, że lubicie robić źle.
Bardzo wygodnie wszelkiego rodzaju blachy zakłada się w ten sposób, widząc jak idą łaty, wiecie, bo tak przynajmniej mi się, nie wiem, może są lepsze sposoby, ale wtedy wiem, że zawsze w nią trafię, bo jakby no widzę gdzie stoję z tamtej strony przy butach i tu widzę ostatnią śrubkę, którą wiem, że na pewno dobrze zmontowałem, więc to chyba jest dobra metoda, nie upieram się, sam ją opracowałem. To już jest w końcu mój 4. dach tutaj na siedlisku z blachy. O właśnie, teraz to ty ładnie siedzisz tam, ja widzę. Tak, teraz jest ładnie. Także lecimy z koksem. Jeszcze mam cały karton tych wkrętów. Będę naprawdę szczęśliwy, jak się skończą. Bo to chyba szybko nie nastanie. Przestrzegam przed robieniem dachów osoby, które boją się wysokości, jakby niepewnie się czują na strukturach, które czasami mogą być lekko dygotliwe. Naprawdę przestrzegam. Ja wiem, że wiele byście chcieli zrobić sami, ale no, dla zwyczajnego bezpieczeństwa uważajcie na siebie. Jest to specyfika pewna. Ja nie mam zawrotów głowy, zawsze lubiłem wysokości, jakieś takie małpie wyczyny, także no jakby to mi jest bez różnicy. Ale dużo nie trzeba, jak człowiek nie jest uważny, noga się pośliźnie, zawsze sztywne buty. No i dobra, i tu mamy blachę skończoną. Cały ten rząd już jest zrobiony. Pokażę. No i teraz idziemy kłaść górę. No i lecimy dalej z koksem. Teraz ta blaszka jest ustawiona. Tylko tu mi zależy, żeby ją troszkę pchnąć jeszcze. Dobra. No i teraz kręcimy tą dużą blachę i później każdą następną. Jestem w stanie dzisiaj raz, 2, no 3, może 4 zrobię. Oby. Ale tych 2 skrajnych to się aż boję. Zobaczymy, czy mi śrub starczy, wkrętów raczej. Wkręty to jak marzenie, tu wszędzie idą. No to teraz to ja się naskaczę. Proszę Państwa, zbliżamy się do finału. I nie finał Marcina. Chociaż mam też ślak czuje. Marcin finałuje. Marcin finałuje, szczytuje. No już. Trzeba wzmocnić całą tą konstrukcję już takimi śrubami, tylko wkrętami raczej. No widzicie, proszę Państwa, wdrapałam się, żeby Wam pokazać właśnie efekt końcowy. No. Opowiadaj, mistrzu. No to na krawędziach dawałem śruby co każdy taki przepust w tej płycie trapezowej. Wszystkie tam boki i tak dalej są mocno przyśrubowane. Powiedziałbym nawet za mocno. Wszystkie łączenia są bardzo mocno zaśrubowane. Tak żeby mi jakiś wiatr, wiecie, bo to są najsłabsze miejsca, żeby mi wiatr tego nie porwał. No wydaje mi się, że to jeśli miałoby być porwane, to z łatami. A łaty są, każda łata jest przyfasolona co 50 cm na 2 gwoździe, solidnie.
Nie, wydaje mi się, że wiesz co, nie porwie Wydaje mi się, że nie ma szans. Nie ma szans, że jest dobrze zrobione. No, po to robiłem, żeby nie porwało, nie? Więc raczej nie wiesz. Ale mamy dach. Jak mówię, jeszcze tylko zostało nam takie wkręty. Jezu, jak ze mnie cieknie. Nie mogę wytrzymać, kurwa, jest tak ciemno. No niestety. Mamy takie tutaj położenie działki. No, jeden wielki palnik. Tak, no ale zawsze masz taki zachód zachodzącego słońca na twarzy. Dobrze, że przynajmniej mamy ten staw i ten lasek, co nie? Tak, Kurczę, człowiek by tutaj się normalnie spłonął. No i te drzewka urosną w końcu. Będzie tego cienia trochę. Będzie. Sad jak tu będzie cały i ten lasek tam, to będzie 3/4 działki w cieniu. I bardzo dobrze. Tak. Bardzo dobrze. Zrobię ci epokę tutaj lodowcową. Nie kombinuj, nie kombinuj. Dobra, schodzimy na dół, co? Tak, schodzimy na dół. No, jest zrobione. Dobra. Jest zrobione. No pokaż, jakiej długości one są. Ha! No. Znaczy śrubki kupię, tak na niego patrzę, to oszalałeś. Patrzcie, kurwa. Co jest? Każdy pomyśli, po co mu 24 cm śrubka? Wkręt. To ja wam zaraz wszystko pokażę. Mniej więcej, pani kamerzystko. Już ale panie? tutaj ciężko, lecę. ciężko. No to jak mam? No Popatrzcie, o co chodzi. Poczekaj. Tutaj wszedł robol, ja Ten idę pokazać krótki wam. To jest, Poczekaj! to jest 14, to jest 24. 14 wchodzi tutaj, tak żeby, w ten sposób, tak żeby przymocować ten zastrzał w jednym miejscu, ale ponieważ jeden wkręt niewiele robi, bo to się dalej może w ten sposób na tym wkręcie dygać. Oczywiście tu są gwoździe dziesiątki, ale no to ja kupiłem też 24, która wyjdzie aż tu wysoko i tu. I popatrzcie, jak to wzmocni, wszystko w tą belę będzie waliło. I tak chcę wzmocnić każdy zastrzał z dwoma wkrętami, przeważnie 14. Tutaj dwie, tam dwie, tutaj dwa, długa, krótka i tak samo każde jedno z takich przęseł będzie masę kręcenia, ale powinno to naprawdę wzmocnić tą całą konstrukcję już tak na poważnie. No bo same gwoździe, jak tam, to one dobrze trzymają, ale no ja wiem, może to z czasem, z jakimiś lekkimi pracami nie wystarczyć, nie wiem. Ale na pewno to zwróci tego. No i później zobaczymy, jak ta konstrukcja się trzyma po tym usztywnieniu. No i jeszcze będziemy robić raczej z grubych desek. Tutaj takie poprzeczne, wszędzie łączenia, także no wiecie, roboty to my mamy jeszcze milion. Żeby to ogarnąć tak do końca i ten, ale jak widać już daszek ładnie wygląda. Padało, mogłaby ktoś nam tam podpowiadał, że mogliście dać membranę i owszem, ale ja z premedytacją nie dałem. Dach by musiał mieć większy skos. Ja nie widziałem w tym potrzeby, mi nie przeszkadza, że tam się trochę woda skrapla na blasce. Tu jest cały czas przewiew, to bardzo szybko wysycha. Myślę, że po prostu zbędny kosz, zbędna robota. I jakby, no właśnie, tak sobie pomyślałem, także to z premedytacją. Osoba również jedna wspominała o tym, że źle łączyłem łaty, bo wszystko na jednej krokwi. No muszę tutaj oddać honor faktycznie. Ja zapomniałem, faktycznie robiłem dachy i zawsze byśmy robili mijanki. Wypadło mi kompletnie z głowy, także jak widzieliście, że łaty, że jest jedna krokwia, ja każdą łatę łączę w ten sposób i z tej strony leci następna łata, tak się nie robi. Łata powinna się jedna kończyć tu, a jedna, następny rząd dalej, wiecie, mijankowo jakoś, tak żeby to nie było wszystko na jednym. Tak samo jak się regipsy kładzie i tak dalej, no zawsze musi być mijanka. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiegoś miało Nie sądzę, wpływu, żeby jest to nie... tak gęsto, tak dużo zrobione, takie są szerokie krokwie, to wszystko dobrze. Myślę, że w tym przypadku nie będzie większego problemu, no mam nadzieję przynajmniej. Także jak tutaj widzicie, mamy deski przygotowane, one to są 20 albo i więcej na 4 porządne, grube dechy. Aha, był jeszcze taki, ktoś tam zauważył, chyba Jurek, że lepiej, nie jestem przekonany, ale bo mówię, dużo tych komentarzy było, że lepiej by było położyć krawędziaki na tych stopach, co nie, które ja mam, czyli na tym. Nie dawać tak jak ja przybijałem deskę, 20, tylko położyć na. I teraz są dwie rzeczy. Zgadzam się co do położenia jakby na krawędziaku, następnego krawędziaka, ale uważam, że tu nie chodzi o grubość jego, że
w ten sposób taka deska jest, że ta deska jest dużo bardziej będzie wytrzymała niż taki krawędziak, bo w tym momencie na naciski, które na tą deskę akurat wchodzą, czyli do dołu, ważniejsza jest jej długość, czy tam głębokość, a niekoniecznie grubość. Grubość w tym przypadku już niewiele daje. Natomiast na pewno niezłym pomysłem byłoby zamontowanie tej deski albo wiecie krawędziaka, który jest w ten sposób taki no nie wiem, ma powiedzmy 10 cm tu, ale 20 tu. Ale to by była potężna bela na tej belce, na tym. Bo w tym momencie od razu jakby wiecie opierają się na stopie, a tutaj ja mam wszystko poprzykręcane, czyli w teorii jakby gwoździe, wkręty i tak dalej się zerwały jakimś cudem, no to wszystko by niby runęło. Ale to jest właściwie nierealne, bo popatrzcie ile tego jest tak naprawdę, tych wzmocnień. Sanderku, śpiocha masz wokół. No jak ty tak, do ludzi ze śpiochem. No? Pancia ma ci wyciągnąć, no. To chodź tutaj, chodź, tak. No pokaż się, pokaż się. Oj, 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 oj. Och, ty mordo, ty. Gdzie ty taka opluta? I to łączenie właściwie jest najsłabsze, co nie? No bo gdyby to była jedna decha, a to już jest jakby dzieli się decha na pół, ale je też wzmocnimy. Czuć, żeby takie wkręcać wkręty długie, to już trzeba dosyć mocno mieć tą impaktową wkrętarkę. Widzicie, że już mi nawet te 14 cm widać, że się męczy, mimo że jest na największej takiej jakby mocy. Dobra, lecimy dalej. Po tą stronę byśmy za chwilę mieli całą, później muszę te wszystkie z tamtej strony to samo i wszystkie te skosy tutaj łapać, ale będzie zabawa. Wkręcania. No ale śruba to jest 8 mm wkręt razy 14, ale tamte 24 to ja tylko mam nadzieję, że one przejdą. Patrz, jak je zobaczyłem, nie wiem czy to będzie miała siłę ta wkrętarka, wiesz? Tu jeszcze tutaj wkręcimy, no i paczka spuchła. Popatrz, tyle się stało z jednej paczki. To ile w tej paczce jest? 50. No to już jest stosunkowo drogie, no bo dużo ich nie ma za tą cenę. Czy wiecie, paczka nie jest droga, bo kosztuje, znaczy droga, nie droga, no właśnie, bo to zależy. Kosztuje tam 18 zł, ale macie tylko 50 wkrętów, za normalnie macie za to 200 albo 250, takich tam 5 cm i takich chudych. Także drogo, nie drogo, nie? Proszę? Ile tych śrub dałeś teraz? Na każdy, no tak. Wszędzie daję po dwie. A Wszędzie po dwie. Tu Czyli dwie, tu dwie, tu dwie, tu dwie. Tu będą dwie, bo tu jeszcze nie ma. Tam są dwie, tam są dwie. Wszędzie po dwie. Chodzi o to, że jedna 4, 6. jeden wkręt, czyli 30 gdzieś idzie. Dobrze, mówię, chyba około 30 wkrętów idzie tutaj na tą całą, na te całe miejsce. Ale chyba razem z tym ja liczyłem tutaj jeszcze, że tu powinienem mieć jedną dechę i w tamtą stronę iść. Ale to na razie mówię, zobaczymy jak to będzie w praniu wszystko usztywnione, bo też nie zamierzam, wiecie, tu na siłę przeciążać konstrukcji, co nie? Mam tu jeszcze pomysły jak to zrobić, żeby było jeszcze lepiej, ale na razie podstawy. Klaudia się uparła, żeby przeoszczędzić. Ja mówię, Klaudia,
Cały świat na nas patrzy, nawet więcej. Podobno jest jedna osoba z Marsa, która nas ogląda. I ja mam przeoszczędzić wkręta? O, kurde, to będzie normalnie stało. No zobaczymy, jak pościągamy te wszystkie wzmocnienia i będziemy innego typu robić. Jak na ile to się usztywni. O, wszystko. Dobra, następna. Bardzo gorąca jest. Proszę? Powiem wam, że wkrętara parzy. Tak. Jak tam się robi takie 5, 6, 8 centymetrowe, o rany, centymetrowe wkręty, to jest nic, ale teraz naprawdę przy tych dużych śrubach dostaje w tyłeczek. No, także jak można kupować pewnie je używane, jak do takich zwyczajnych robót służą. Ale jak ktoś wielkie wkręty ma. Dobra, chwilę odpocznie. Amberek podziwiał twoje nogi, tutaj z dołu. Bardzo dobrze. I tak się zastanawiała dziewczyna, czemu tato ma takie mało włochate te nogi? Ja jestem taka cała owłosiona, a tato takie jakieś... Skąd to jest, nie? No, Skąd ten gen się wyłysiałe. przytargał? Muszę się mamy spytać, skąd ten gen małego owłosienia się przytargał? Stój, nie będziesz szła. Stój tu w środku. Pierdolko jedno. Dobra. No, długo oczekiwany moment przez wszystkich, podsumowanie. Marcin zaraz wyciągnie karteczkę, a zobaczcie. A karteczka jest już podnieciona. Karteczka jest i Beata stoi. Tu wszystko jest. Co to jest? Ups, było to, że po prostu mikrofon mi spadł. Źle zamontowaliśmy. Wiecie, po rok kurde praktyki, a my dalej nie wiemy, co robimy. Tak, ale wiecie co jeszcze chciałam wam nadmienić? Cieszymy się, że Beata stoi, bo Tak. choć Marcin pokażemy, jaką wichurę mieliśmy To ostatnio. co, idziemy tak na szybko? No. Żeby nie było, że jesteśmy gołosłowni. Oczywiście trochę więcej gałęzi spadło, ale ta jest największa, Tak. więc się nią pochwalimy. To jest największa? No, tu pospadały małe, ale nie. Uważaj, żeby się nie potknęła. Ale Dobrze. nie takie wielkie. Popatrzcie, jakie były wichury. No połamało nam przy domu. Także ostro naprawdę wiało. Tak, więc to nie to, że po prostu bujamy was w Tak, obłokach. wiemy, że wichury to nie wszystko. Jeszcze jest śnieg, który jest równie zabójczy dla takich wiatr. Tak, ale Beata stoi, Ale u Beata sąsiada stoi. się nie znalazła. Mało tego, patrzyliśmy cały czas na nią, wiecie, czy dynda, czy nie dynda i stała sztywno. Oczywiście, no, kontener jest z jednej strony, ona ma duży przewiew, no, zdajemy sobie sprawę z wielu rzeczy, no ale stoi i o to chodzi, nie? Dobrze, teraz do rzeczy, idziemy do liczb. Tak jest. Ja bym wolał iść do całowania. A zasłużyłeś? Ja zawsze zasługuję. Popatrzcie, tak kocham Klaudię, że jak jej przyrżnąłem, aż się kij jej na twarzy złamał. No wszyscy już się pytają, skąd mam to limo pod okiem, więc nie bój się. Ja mu powiedziałem, że tobie ze złości na mnie żyłka pękła. No. Dobra, idziemy. Dobra. Zacznę od końca. Dobrze. Zacznę od tego, co nam jeszcze zostało do zrobienia.
Zostało nam do zrobienia jeszcze, widzicie, te zakosy. Ja ciągle szukam jakiegoś idealnego rozwiązania, ponieważ gdybym ściągnął te dechy, to wiata lekko zaczyna się ruszać. To mi się nie podoba. Ja bym chciał, żeby ona była solidnie sztywna. Dlatego no coś musimy. Dlaczego nie to? Bo brzydko wygląda i na pewno są jakieś inne rozwiązania, które można zrobić. Gdzieś tam kiedyś zrobimy update'u. Na razie działa, ona stoi, służy celowi. Ja nie mam czasu się takimi rzeczami zajmować, ale coś tam jeszcze będę pomyślał. Samochód będzie tu wjechał, więc kierowca sobie spokojnie tu może wyjść. Z traktora też tędy sobie wyjdę. Wiecie, dla nas ona na razie dobrze służy. I teraz wszystkie koszty. Poszło na słupki, poszło pół metra sześciennego betonu. Natomiast, żeby było jasne dlaczego, tych słupków jest więcej. Słupek jest również tu, tam i tam. Bo na początku myślałem, że tych słupów musi być znacznie więcej, później okazało się, że nie musi być. Także ja mam troszeczkę więcej wylanego betonu. Nie było potrzeby. Kotwy, 6 takich kotew, to jest 180 zł. Takie kotwy. Później podamy wam oczywiście sumę tego wszystkiego. Kotwy chemiczne. Jeśli nie macie psów i wiecie, że nic wam nie potrąci tych słupków, ich ustawienia, wsadzajcie od razu po wylaniu betonu do środka, ustawcie je ładnie i sobie zwiążę. My z doświadczenia wiemy, że nam się ciągle coś tutaj wchodziło, ktoś potknął się czy coś i ja na 100% miałbym je krzywe, a mi zależało na tym, żeby było to dobrze, więc używam kotew. To jest dodatkowy koszt 180 zł, także on może wam fajnie przepraszam, 100 zł. Dwie kotwy chemiczne dobrej jakości po 50 zł, ale można bez. Te mówiłem, 180 zł, co nie? Dobra. 12 krawędziaków. Czemu 12, jak tylko widzicie tu 3 supy? No bo coś takiego, te wszystkie 3 zastrzały, czy jak to się tam nazywa, to jest jeden następny sup. Także mamy 12 krawędziaków 10 na 10. 10 desek 40 na 20. To jest ta deska. O, to jest ta deska, Klaudia, też możesz pokazać. Widzicie, 40 na 20. Tych desek Pokaż jest. jeszcze raz tą dużą. To jest ta duża deska. To jest 20 Dobrze. cm, tu ma 4 i one są tu wszędzie dookoła. Ich mamy 10. Mamy również 14 W. Nie kontrwat, tylko watt. To jest grubsza deska znacznie. I 14 krokwi 60 na 120 i to jest z drewna C24. Podejrzewam, że inne drewno równie dobrze by się nadało. To wszystko nas kosztowało 3200 zł. To jest główny koszt drewna. Teraz uchwyty do mocowania krokwi. Te srebrne, co tu widzicie, na każdą krokwię szły 4, bo z dwóch stron mamy po 2 uchwyty, czyli 4 uchwyty. Tych uchwytów w takim razie jest 56, kosztowały mnie 130 zł. Wkręty, gwoździe, łącznie przede wszystkim z takimi, poczekaj Klaudia, ja ci pokażę. Dobrze. Takie wkręty, bardzo grube. Jeszcze miałem 20 chyba 2 albo 24, czyli takich wkrętów dosyć sporo poszło. Plus normalne wkręty do właśnie montowania krokwi. Plus tak, to kosztowały mnie 250 zł, albo raczej nas. Bladochdachówka 40 m2 1100 zł. Wkręty do chodachówki 120 zł. Prawdopodobnie dojdą również do tego rynny. Mam tu bardzo fajnie to przygotowane pod rynny. Teraz się tym nie zajmuję, bo jak mówiłem, wieczny mamy brak czasu. Natomiast jest to gdzieś tam projekt do zrobienia, dojdzie jakiś koszt. I teraz napisałem 75% ceny wiata. Troszeczkę się pomyliłem, ale nie tak dużo, jakby się wydawało. Kwota za całą tą wiatę bez robocizny to 5230 zł. Gotową, identyczną, bardzo podobną na OLX-ie można w tym momencie znaleźć za kwotę 6550 zł, czyli 1320 zł drożej.
Różnice między nami są takie, że tutaj krawędziaki mamy te same, natomiast krokwie mają oni troszeczkę większe, ale mają ich 2 razy mniej, czyli mają 7 tylko krokwi. Ja dałem tu bardzo gęsto, chyba też nie mają łat, tylko kontrłaty. Jest to troszeczkę, moim zdaniem nasza konstrukcja, jest niższa, jest 2-metrowa. Moja konstrukcja ma 3,60 do 3,30, także jest sporo wyższa. Ale czyli ciągle jest 1300 zł różnicy, można by powiedzieć, że niedużo. Natomiast pamiętajcie, że jeśli kupujecie gotową wiatę, ktoś musi przyjść wam zrobić fundamenty, ktoś musi przyjść wam ją zmontować. Generalnie w budownictwie, z tego co wiem, minimum ustala się tak, że koszt materiału jest razy 2. Ja myślę, że to by było znacznie więcej, ale dla rachunku, który tutaj robimy, koszt materiału razy 2. Czyli wiata zamówiona przez was, że przyjeżdża wam wiata w częściach, przychodzi ktoś, kto to montuje, stawia i wy po prostu dostajecie do niej kluczyki, będzie was kosztowało około 13-14 tysięcy złotych. Nas wyszła 5, czyli prawie ta kwota, co mówiłem, to jest gdzieś tak mniej więcej 60-65% różnicy, nie 75%. Na początku nam się tak wydawało, że będzie troszeczkę jeszcze większa różnica, natomiast jakby koszty dochodziły w trakcie naszego kręcenia i stawiania wiaty. A mam pytanie, kochanie, na Oliksie to jest łącznie z blachą ta cena, czy nie? Tak, na Oliksie to jest chyba łącznie z blachą. Bo też sprawdzajcie, możecie zobaczyć tak, ceny dużo tańsze i tak się ale dziwicie. na przykład bez blachy. Tak, ale nie ma blachy podanej. I wiecie, co by tu można było jeszcze dodać? Na razie jesteśmy zadowoleni. To nie jest oczywiście żaden jakiś tam poradnik Majsterkowicza, żeby to było jasne. Wiata stoi. Ja będę 100% dumny z tej wiaty, jak będę mógł w ogóle to ściągnąć i jakiś fajny patent wymyślę, żeby to złapać. Na ile nam to przeszkadza? No na tyle, że tu mogłoby być na górze, ale wiecie, auto tu podjeżdża, co nie? Czyli ten X powinien być znacznie wyżej, a ja jeszcze nie sprawdzałem, czy to usztywni, czy nie. Najlepsze usztywnienie zawsze jest takie, jeśli ta decha będzie, czy cokolwiek będzie zamontowane na samym dole supa i na samej górze supa, albo zaraz pod tymi zaszczami. To jest największa jakby siła wtedy tego złapania, no bo na samym dole jest kompletnie sztywne i przenosi tą sztywność tam, gdzie właśnie nie jest. Sama konstrukcja dachu jest mega sztywna, to normalnie widać, że nawet jak ta wiata tak lekko się kołysze, to ten dach jest stały. Nie wiem jak to powiedzieć. Najsłabszymi ogniwami są nie tyle słupy, co mocowania słupów właśnie na tych metalowych filarach, więc może ktoś by się zdecydował, nie wiem, i taki słup wpuścił w beton. No nam się to nie podoba, bo ktoś mi mówił, że kupę lat, ma kilkanaście lat i mu nie przygniło, wyobraźcie sobie. Ja się takich rzeczy boję, ja nie lubię wpuszczać i dlatego wystawiliśmy to ponad powierzchnię. Ale może są jakieś inne typy mocowań, lepsze niż takie pręty. No po prostu tego już się nie zna. Można może filary by było wyżej, wiecie, zrobić, żeby wody nie naciągały. Nie wiem. Zrobiliśmy tak, jak uważaliśmy jakby za najlepsze dla nas. Także wy, proszę, drodzy kochani widzowie, bardzo was proszę, trzymajcie kciuki, aby nie było dużych opadów śniegu oraz żeby wiatr omijał naszą wiatę najlepiej bokiem jednym, albo jak już się nie da tym jednym bokiem, to przynajmniej drugim bokiem. No, żeby zabijał. Żeby zabijał. Zabijał przed. Dobrze, dziękujemy wam za Dziękujemy bardzo. Tak, bo to już powstał wiatą. niezły serial, lepszy niż Przyziemni. Dokładnie. Patrzyliśmy na oglądalność. To więcej oglądało ludzi wiatę niż nas przez całe życie. Tak, tak. Więc sezon wiatowy się skończył. Sezon wiatowy. Nam ona będzie teraz, jak wiecie, wspaniale służyć właśnie do opalania. Prawdopodobnie będziemy opalać, bo to ciągle jeszcze myślimy właśnie te deski na dom. Będzie tu stał samochód i traktor w zimie, a to pewnie wielu was się spyta, co to za prezenty. Niestety nie prezenty, chociaż byśmy bardzo chcieli. To jest następny projekt. O Jezu. Także wiecie, dlaczego jesteśmy ciągle przemęczeni, bo ciągle jest tak, że jeszcze jedno nieskończone, a ja już muszę myśleć, już muszę zbierać materiały, żeby za chwilę skończyć i wejść w następne. Ale kiedyś nadejdzie taki rok, że powiedzieć, Jezu, ale u tych przyziemnych nuda, Nic się nie dzieje. Gwizda jak w kiblu w Kieleckim. No dobrze, dobrze. Przepraszam wszystkich z Kielc, Tak. ale scyzoryka lubię. Kiedyś lubiłem scyzoryka. Dobrze. Dziękujemy na dzisiaj i się widzimy co? W poniedziałek. Tak jest. Pa! Pa.